Siemka, ja jestem Adacho i jako fan Dragon Balla, który potrafi czytać, lubię korzystać z tej umiejętności. I tak się składa, że dzisiaj mam zamiar rozpocząć nową przygodę, także wszystkie owieczki, które niezależnie od tego, czy są w trasie, czy są w szkole na przerwie, bo na lekcjach nie chcę, żebyście siedzieli z telefonem, czy może już się układają do spania, albo wstały rano i do porannej bawarki chcą obejrzeć coś, posłuchać jakiejś czytanki, dla was wszystkich właśnie przygotowałem, a w zasadzie ja nie przygotowałem, ja jestem tylko listonoszem, jestem tylko kurierem dobrej nowiny. Tak się składa, że to pani albo pan. Wydaje mi się, że tym razem jest to pani. Mam przeczucie, że jest to pani. Może dlatego, że przypomina to słowo Karolina, Karolinę. Karoin. Wydaje mi się, że jest to chiński autorka mangi Dragon Ball Centuries, czyli wieki. Wieki temu? No nie wiem, czy to będzie wieki temu, wydaje mi się, że nie, ze względu na to, że tutaj na okładce widzimy Roshiego, który robi Roshiowe rzeczy. Roshi w tej mandze nie będzie prawdopodobnie jakoś inaczej się zachowywał niż Roshi, którego znamy, ale mamy tutaj Roshiego w tych przeciwsłonecznych okularach, które troszeczkę swoim wyglądem przypominają te, które były po Dragon Ballu GT. No i ja już wiem, że to będzie kolejna historia po zakończeniu Dragon Balla GT, bo już widzę kawałek następnego panelu, gdzie mamy małego Goku, Shenlonga. Jest to historia, która ma 8 rozdziałów, ale z tego co zauważyłem, są to rozdziały niezwykle krótkie. Także być może w zależności od tempa zobaczymy sobie dzisiaj 2 rozdziały, może 3 rozdziały. To będzie krótka seria u mnie na kanale. Linki do bloga i do DeviantArta pani albo pana. Wydaje mi się, że pani. Nie będzie pani. Karolin znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli chodzi o kreskę, naprawdę wygląda ona obiecująco, także mniej mojego wstępnego bajdurzenia. Zobaczmy, z czym to się je. Co przedstawią nam te wieki. O co chodzi tutaj z tymi wiekami w tytule. Zazwyczaj ten tytuł ma jakieś już przesłanie, o którym dowiadujemy się później. Chociaż w przypadku Yang Jijiego to jest po prostu after, czyli po. Centuries to jest troszeczkę bardziej tajemnicze. Po pokonaniu potężnego Omega Shenlonga, Goku i Smok odlecieli z Ziemi. Tak było. Nie zmyśla tutaj póki co pani Karolina. W końcu planeta mogła cieszyć się spokojem i harmonią. I mamy małą pan, która... Aha! Już wiem, o co chodzi z wiekami. Bo minęło 100 lat. Mamy małą pan, która jest z czasów Dragon Balla GT. I mamy starą pan, która w sumie też była pokazana na końcu Dragon Balla GT. W końcu planeta mogła cieszyć się spokojem i harmonią. I mamy też Goku Juniora. Około 100 lat minęło, odkąd Goku odleciał, a wraz z odnowieniem Smoczych Kul nowa historia się rozpoczyna. A dlaczego Smocze Kule się odrodziły? Przecież to nie było tak, że Shenlong zniknął i już nie było żadnych życzeń spełnianych? No mniejsza. Chociaż nie, Goku... Nie, to w specjalu Goku Junior tam szukał Smoczych Kul, prawda? Miał tylko jedną. A na końcu Dragon Balla GT niekoniecznie tam były Smocze Kule. No nieważne. Miasto Herkulesa. Herkules już prawdopodobnie nie żyje, ale dalej jego mit tutaj jest wałkowany na ziemi z tego co widzę. Widzimy małą dziewczynkę, która przypomina Aralkę. Widzimy gościa, który jest ewidentnie Goku Juniorem. A to nie jest bardzo podobne do tego, co mieliśmy w tym, właśnie w specjalu. Mamy tych 3 knypków, którzy gnębili Goku Juniora, ale nie wydaje mi się, że żeby to była adaptacja mangowa tej historii. Ty, o chuj tu chodzi, czemu to jest takie pomieszane? What? Przez to, że mój adblocker blokował niektóre obrazki na stronie, to myślałem, że brakuje mi trochę kadrów, no nie? I nawet wyłączyłem tego adblockera i okazało się, że proszę państwa, mamy nawet okładkę w tej mandze. Po tym pierwszym obrazku mamy jeszcze tutaj wspomnienie pierwszych lat Dragon Balla, ale to nie dodaje za dużo do historii. Potem mamy to, że dzieje się to po Dragon Ballu GT około 100 lat. Mamy nawet tytuł. Proszę bardzo. Nowa era nazywa się ten rozdział. Wtedy mamy tutaj Herkulesa miasto, Goku Juniora i następny, proszę państwa, obrazek to jest to. No nie wierzę. Ja naprawdę myślałem, że czegoś mi tu brakuje. Dobrze, że się zorientowałem w tym momencie. Nagle ktoś podchodzi do małego Goku, uderza go w ramię i okazuje się, że jest to koleżanka z klasy Goku Juniora, która ma na imię Chico. Dzień dobry, Goku. Dobrze cię widzieć, Chico. Co? Ona mówi o Battle of Gods? Ona mówi o filmie z Beerusem? Powiedz, widziałeś nowy film Battle of Gods? Chłopie, twój dziadek tam występuje. Walczył z Bogiem Zniszczenia. No cóż, jeszcze nie. No, ja też nie, ale przypadek. To może obejrzymy go razem, dzisiaj po południu? No dobrze. No i super, to w takim razie będę czekała na ciebie po szkole. Goku jest bardzo popularny, co zauważa trójka zbójców, których kojarzymy tutaj już z tego specjala. Sorry.
tego specjala z Goku Juniorem. Wow. Zajęcie drugie miejsca w Mistrzostwach Świata naprawdę sprawiło, że Goku stał się popularny. Tak czy siak, nigdy nie będzie wiedział, jak postępować z kobietami. Co za szkoda. Ej, możesz dać mu lekcję, jeśli będzie chciał. Naprawdę żartujesz? Przecież porobiłby mnie jednym uderzeniem. Cieszę się, że tutaj przynajmniej w tej historii ci zbójcy nie gnoją małego Goku, tylko są świadomi jego różnicy w sile. Richo z Rosai był młodym, wykształconym mężczyzną... No dobra. Pani tutaj nauczycielka opowiada o jakimś Ryszardzie, o Ryśku z klanu. My o nim bardzo dobrze wiemy. Rysiek z klanu miał syna Maćka, Macieja, i Maciek kiedyś się zamknął w łazience. Goku nie słucha za bardzo tego, tylko myśli sobie, to dziwne. Wyczuwam kilka dziwnych energii. A Aralka tutaj siedzi koło Goku? To bardzo, zobaczcie, podobne są postacie w tle. Patrzcie na to, kogo tutaj mamy. Kogoś, kto przypomina też Ciotsu. Przecież to jest jakaś czaszka z włosem. Tu chyba Krillin. Gohan mały znamek. To wygląda jak Suno. Coś dzisiaj dziwnego dzieje się z Goku, myśli sobie Aralka. Ale Goku ma rację, ktoś przylatuje na Ziemię. Mamy kapsułę? Chyba na Ziemię, no wydaje mi się, że to na Ziemię. Chociaż ta planeta nie wygląda za bardzo jak Ziemia, ale ktoś zlatuje na Ziemię, uderza w nią i z kapsuły wychodzi postać. Cza! Mówią jego buty. Jego buty chcą tańczyć czacze. A my mamy w szkole lunchtime, pizza time. Wszyscy siedzą w stołówce, która wygląda jak jakaś sala weselna. Tutaj mamy antresole, pięknie ozdobione krzesła, obrusy na stołach, jakieś takie po prostu restauracyjne klimaty. Linri, który wygląda jak Krillin bez kropek, ale z nosem. Też kolega z klasy Goku. Goku, co się dzisiaj z tobą dzieje? Zazwyczaj jesz 10 razy więcej. Nie wiem. Wydaje mi się, że mam po prostu złe przeczucie. Mówi Goku, który przypomniał mi, żeby też pić wodę. I wiem, że upały się już skończyły, ale nawadniajcie się. Dobrze? Pijcie wodę. Człowiek potrzebuje wody, żeby żyć. Więc spijcie wodę, dobra? No. Jak już jesteśmy po przerwie na łyk wody, to możemy kontynuować dalej. Ty zawsze mówisz dziwne rzeczy. Mówi Linri. Linri? Kuririn? Krilin? Rilin? Zabrali to K, zamienili to sylabami i mamy Rilin. Ewidentne nawiązanie do Krillina. Jeśli ktoś z was kiedyś się zastanawiał, jak wygląda Krillin z nosem, to jest on. No zobaczcie, zabierzcie mu nos i wygląda jak Krillin. Uwaga, uwaga! Coś się stało! I nie powiemy co. Nie, no tak naprawdę przez radiowęzeł ogłaszają alarm. Trzęsienie ziemi we wschodnim mieście o 10 rano o mocy 5 w skali Richtera. Zgodnie ze zeznaniami świadków, UFO zostało zauważone w tamtym miejscu. I to w tym samym czasie. I detale jeszcze są sprawdzane przez odpowiednie służby. To niesamowite, mówi jedno dziecko. Kosmita? Pewnie jest brzydki. To jest pierwsza reakcja ludzi na wylądowanie kosmitów. Prawdopodobnie to książę z gwiazdki. No dla ciebie na pewno to nie jest książę. Jak będzie miał ochotę na wieprzowinę, to cię zawołamy. Tutaj w ogóle wygląda dziewczyna jak Bula, czyli w sensie bra. Czy przed chwilą nie powiedziałeś, że masz złe przeczucie? Czy jesteś przepowiadaczem przyszłości? Czy to jest to, co czułem wcześniej? Nie jestem do końca pewien, czy to nie jest tylko jedna. Chodzi o jedną energię, bo on wcześniej czuł, że tylko jedna energia. Tutaj wygląda na to, że kilka innych jeszcze gdzieś się pojawiają. Myślę, że to jest coś innego niż to, co do tej pory znałem. Jeśli ma być 4, mówi Linri, jesteś dziwnym gościem. 3 godziny później widzimy inny statek, który... Co to w ogóle ma być? Ty, przed chwilą przeleciał jakiś gościu. Nic nie wiadomo, o co chodzi z tym gościem. Mamy nagle timeskip 3 godziny do przodu. Jeszcze nie dowiedzieliśmy się, kim jest ta pierwsza osoba, a to nagle inny statek się pojawia nad Kamehouse'em i też nad korporacją Kapsuła, do której teraz przechodzimy. Co? O, Vegeta Junior! Mamy Vegeta Juniora i Bulmę... Jak się nazywa Bulma? Pantis! O, matka Vegeta Juniora. To wielka moc. Zbliża się do ziemi, mówi Pantis. Czyli majtki. To Brook z One Piece zawsze chciał oglądać majtki. No dobrze, zobaczmy, o co tutaj chodzi z tym statkiem. Wygląda trochę to jak statek Paragusa, wiecie? I to bardzo to przypomina statek Paragusa. Ten z pierwszego filmu z Brolim. Lordzie Rapudo! Bezpiecznie, z sukcesem wylądowaliśmy na ziemi. Okej, czyli dzieje się to na ziemi. Grupa żołnierzy wychodzi z tego statku. My widzimy pałac... Oj, to jest koniec pierwszego rozdziału, ale tak jak powiedziałem, przejdziemy sobie do drugiego. Widzimy pałac Kamiego. Dandy to wszystko widzi, ale nic nie mówi. Komentuje wielokropek. Fajnie, że Dandy jest cały czas przez te wszystkie lata Kamim. No, oni są długowieczni. I wychodzi ktoś, kto tutaj
Ta zbroja jest trochę jardratańska, jeśli mam być szczery. Zbroja przypomina trochę strój jardratan, tylko że Goku miał jeszcze takie puszyste, pufiaste elementy przy szyi, a tutaj tego nie ma. Dobra, przejdziemy sobie do drugiego rozdziału. A w drugim rozdziale widzimy The Heroes Lost, więc to jest planeta Ziemia. Niezła planetka. Wygląda na to, że mała dziewczynka Pakora już tu przyleciała. Jaka kurwa Pakora? Wy przylecieliście po małą dziewczynkę Pakorę? Tak, dokładnie, mój panie. Cóż, to nie jest czas, żeby teraz się nią zajmować. Pakora? A jak się ten poprzedni nazywał? Pagura? Coś takiego? To może oni są jakoś spokrewnieni i mają coś tutaj do zrobienia na ziemi. No w końcu dzwonek! W końcu dzwonek! Dzieciaki wybiegają z klas, wybiegają przed szkołę. Nagle myślałem, że wszyscy zaczęli znikać. Ale to tylko deszcz. Babcia Pan nagle coś czuje. Przylecieli oni do babci Pan? Panowie w czarnych garniturach, a konkretnie nie w garniturach, tylko w strojach jardratańskich. I jacyś kosmici. Tu ma w ogóle jedynkę, tu ma dwójkę. Kim wy jesteście? Więc w końcu cię znalazłem, mówi ze złowieszczym wyrazem twarzy Papuga. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Czego chcecie ode mnie? Relaksuj się, babuszko, tylko mało przysługę. Po pierwsze, widzisz tam tą smoczą kulę, która leży na półce? Pierwsza rzecz jest taka, ta kula należy do mnie. O, po moim trupie, mówi pan. No to jeszcze tak... Ile? Parę dni? Czyli jeszcze parę dni będziecie musieli poczekać, no bo babcia Pan to już ma około 100 lat. Ona ma już ponad 100 lat przecież. Ile miała Pan lat w Dragon Ballu GT? Nie wiem, 10? 12? Minęło 100 lat, ona ma 112 lat? No, po moim trupie, no to poczekajcie paręnaście minut i może się akurat tak złoży. Szczęśliwie. No dobrze, no nie będziemy sobie w ten sposób żartować, idziemy dalej. A po drugie, chcecie zabić. What? I już? No teraz to mi przykro, że robiłem takie żarty. No nie musieli jednak czekać paru dni, ani nawet paru godzin. Papuga stwierdził, że nie będzie czekał ani chwili dłużej i wysłał Pan do zaświatów. Za długo je tutaj nie pooglądaliśmy. Rodzina Son, nawet mamy skrzynkę pocztową. No i co? Goku coś czuje. Ale podobna sytuacja jak z tym specjalem, prawda? Tylko że tam Pan no nie została napadnięta przez kosmitów. Wyprzedaż, wszystko kosztuje 100 zeni. A macie trumnę? Goku, co się stało? Nie ma wątpliwości. Coś strasznego się stało, mówi Goku Junior. A jego koleżanka, ta Kiki, jak ona miała, podnosi jego parasolkę i trzyma ale ona go kocha. Ej, złapiesz przeziębienie, jeśli będziesz stał tak w deszczu. Przepraszam, Chico, ale czy mogłabyś pójść sama do domu? Ale zajebista randka. Co? Co masz na myśli? Naprawdę mnie tutaj zostawisz i uciekniesz? Nie o to chodzi, ale nie zrozumiałabyś. Najgorsze, co mógł powiedzieć. Nie zrozumiałabyś, jesteś za głupia. Co? Czego nie rozumiem? Jest coś teraz ważniejszego niż randka ze mną? Po prostu to powiedz. Co przede mną ukrywasz? Nie, to nie jest to, o czym myślisz. Jak mam to wytłumaczyć? Po prostu powiedz, że czujesz, że ci babcia zmarła, no jeju. Chyba to zrozumie. O! Nagle to teraz poczuł. Babciu Pan. Chmurko! Nimbusie! Goku, czekaj! No ja pierniczę, teraz to mi tej... Ile ona może mieć lat? No nie wiem, no to za wcześnie moim zdaniem, żeby się umawiać na jakieś randki. Ale no nie powinien i tak koleżanki tak zostawiać tutaj na deszczu. Teraz mi jej przykro, smutno mi teraz jej szkoda, o. Tego słowa szukałem. A Goku wskakuje na Kinto i odlatuje w siąpiącym deszczu, a nawet teraz tej Priki jest za smutno, żeby podnieść parasol nad swoją głowę i stoi w tym deszczu. Babciu Pan! Goku przylotuje, tam dziura w ścianie. Babciu, ona w ogóle już jest wytargana na ulicę? Babciu, co się stało? Proszę, obudź się! Nie może być. To się nie dzieje. A niech to. Goku upada, uderza pięściami w ziemię i nagle odwraca się i widzi kosmitów? Kim wy jesteście? O co tu chodzi w tej mandze? Po co oni przylecieli? Dlaczego zabili Pan? O jakiej tam dziewczynce małej mówił wcześniej Papuga. Wygląda na to, że jesteś gotowy, by umrzeć. Ale kim wy jesteście? Nie wybaczę wam tego, mówi Goku, który rzuca się na tych kosmitów. Okej, no, normalnie to bym się czepiał, że rzuca się na kosmitów, nawet nie wiedząc, że to oni są za to odpowiedzialni. No ale się tutaj zdradzili. Goku rzuca się na jednego kosmitę, w ogóle wszyscy mają jakieś numerki na brzuchach. Ty mały dzieciaku! Kosmici próbują się tutaj bronić, ale wygląda na to, że Goku jest całkiem silny. Radzi sobie z jednym, radzi sobie z drugim. Ale nagle jest trafiony od pleców, upada na ziemię i to ten Papuga go tutaj trafia. I to Goku leży.
I Goku leży na ziemi. I to jest koniec drugiego rozdziału. Damn! No dobra, czekajcie, zobaczymy sobie okładkę trzeciego rozdziału. Trzeci rozdział to jest pułapka. Tak się nazywa trzeci rozdział. I widzimy jakąś kobietę, która przypomina strojem Androida 18, kiedy ta tam sobie hasała z Androidem 17. Dobra, skończymy sobie w tym momencie. Krótki odcinek taki pilotażowy, mogę w ten sposób powiedzieć. Odcinek, no może nie 0, ale odcinek pierwszy. 2 pierwsze rozdziały, Dragon Ball Centuries. Jeśli chodzi o autorkę, to tak jak powiedziałem, albo autora, linki w opisie. Dajcie znać, co sądzicie. Ta historia póki co jest... stawia więcej pytań niż odpowiedzi, ale kreska jest ładna, dobrze to wygląda, tylko mam wrażenie, że nie wiadomo tutaj o co chodzi. Przynajmniej wiemy, w jakim momencie to się dzieje. Dzieje się to około 100 lat po zakończeniu Dragon Balla, w czasach po prostu tego Goku Juniora, którego znamy i z końcówki Dragon Balla GT i z tego specjala telewizyjnego Heroes Legacy, więc jak się ma do tego ten papuga, jak się ma do tego ta dziewczynka mała, o której papuga wspomniał, dlaczego oni zaatakowali Pan, po co im smocze kule? Dużo pytań, mało odpowiedzi, ale ta manga się dopiero zaczęła, także jeszcze... No mówię, 2, 3 odcinki z tego będą, więc zobaczymy jak nam to będzie szło. Póki co czekam na wasze opinie, jeśli wam się podobało to zostawcie lajka, zostawcie suba i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć, ciana.